pracuję w firmie Computing od roku 2007, natomiast moja przygoda, chciałem powiedzieć, z rozwiązaniami terminalowymi, zaczęła się w połowie lat 90. To, że ja akurat robię tą prezentację, wynika z tego, że jestem w Polsce, mamy w Polsce też zespoły deweloperskie, o czym powiem za chwilę. Natomiast w ramach wstępu do tego, co oferuje firma Computing, chciałbym powiedzieć ogólnie na temat wyzwań, przed jakimi stoją działy IT naszych klientów, tak? I tak jak mówię, moja przygoda z tymi technologiami zaczęła się w połowie lat 90. i te wyzwania, które były znane, czy z którymi się mierzyli ludzie odpowiedzialni za IT wtedy, i teraz są w dużej części podobne. Zawsze problemem były koszty zakupu i utrzymania sprzętu PC, trudność zapewnienia tego, żeby każdy miał aktualny system operacyjny z wszystkimi niezbędnymi poprawkami, żeby wszyscy mieli zestawy niezbędnych aplikacji dostarczone, powiedzmy, w odpowiednich wersjach i na czas. Administrowanie czymś takim, w szczególności gdy mamy do czynienia z środowiskami, gdzie tych komputerów są setki czy tysiące, jest na pewno trudne. Komputer jako urządzenie, które pobiera niemałą moc, też tworzy problemy takie, że koszt zużycia energii jest wysoki. Czas płynie, te wyzwania się zmieniają, coraz większe znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa naszych systemów oraz danych. Inne wyzwania pojawiają się typu zapewnienie wsparcia dla nowych systemów operacyjnych na komputerach niekoniecznie najnowszych. Nowe wyzwania, które pojawiają się w ostatnich latach, to są rzeczy typu chociażby presja ze strony dostawców kluczowych rozwiązań, aby przenosić przetwarzanie danych do chmury. Firmy typu Microsoft cisną na to, żeby klienci wchodzili w rozwiązania, gdzie te właśnie firmy hostują pewne aplikacje, pewne systemy. Tak samo konieczność umożliwienia użytkownikom pracy zdalnej, pracy z domu jest kolejnym tego typu wyzwaniem, tudzież zapewnienie użytkownikom możliwości pracy na urządzeniach własnych. To, co proponuje firma Computing, to jest wirtualizacja komputerowych stanowisk pracy, po to, żeby przetwarzanie danych użytkowników mogło zostać scentralizowane. Taka centralizacja na pewno wyeliminuje wiele z tych wyzwań. Dzięki temu, że na pewno łatwiej jest zarządzać środowiskiem, które nie jest rozproszone, tak? O wiele łatwiej jest zapewnić aktualność systemów operacyjnych i aplikacji na systemach, które są scentralizowane, a nie rozproszone, tak jak to jest często w przypadku, czy praktycznie zawsze w przypadku sieci komputerów PC. Dzięki temu, że administracja skupia się w centralnym punkcie, jest ona łatwiejsza i na pewno tańsza, tak? O wiele łatwiej jest dostarczyć użytkownikom niezbędne aplikacje i można to zrobić szybko, można to praktycznie dla dowolnie dużego środowiska zrobić w tym samym momencie, gdy systemy te są scentralizowane. Instalujemy nową wersję, tudzież używamy narzędzi automatyzujących taką instalację na centralnych serwerach, zamiast robić to na setkach czy tysiącach komputerów osobistych. Wydajność aplikacji, którą obserwują użytkownicy, również nie zależy w tym momencie od typu wykorzystywanego urządzenia dostępowego. W przypadku komputerów PC, w momencie, kiedy użytkownicy chociażby raz na długi czas wykorzystują bardzo wymagające aplikacje, zasoby tego komputera muszą być przygotowane czy dostępne na ten moment, kiedy ta najbardziej wymagająca aplikacja jest wymagana, chociaż przez większość czasu użytkownik wykonuje proste rzeczy. Te zasoby się w tym momencie marnują. Mając system scentralizowany, gdzie zasoby są dzielone pomiędzy wielu użytkowników, nie ma takiej sytuacji, tak? Jesteśmy w stanie o wiele łatwiej zapewnić odpowiednią wydajność aplikacji i tak jak powiedziałem, ta wydajność nie zależy od typu wykorzystywanych urządzeń dostępowych. Tak naprawdę, żeby w pełni korzystać z zalet czy z tych korzyści, które niesie centralizacja przetwarzania danych, idealnym urządzeniem dostępowym jest terminal, czyli potocznie mówiąc urządzenie typu cienki klient. On tak naprawdę jest po pierwsze urządzeniem prostszym, przez co tańszym, zużywającym znacznie mniejszą ilość energii, umożliwiającą zdalne zarządzanie i mimo tego, chociaż może to być urządzenie bazujące na zupełnie różnej platformie sprzętowej, użytkownik ma możliwość pracy z niezbędnymi aplikacjami. Inną opcją, którą oferujemy, jest możliwość wykorzystania oprogramowania, które pozwala na ponowne wykorzystanie, tudzież na zmianę przeznaczenia obecnie posiadanego sprzętu.
czyli system operacyjny dla takich właśnie urządzeń dostępowych, które oferujemy, nasz tak zwany Leaf OS, pozwala na przekształcenie obecnie posiadanych nawet nie najnowszych komputerów PC w urządzenia dostępowe, które zapewniają użytkownikowi dostęp do tych właśnie niezbędnych aplikacji w wydajny i bezpieczny sposób. Firma N-Computing ma już kilkadziesiąt, powiedzmy ponad 20 lat historii. Korzenie, tudzież historia firmy jest koreańsko-niemiecko-amerykańska. Dwóch dżentelmenów właśnie z Korei, z Niemiec spotkało się i stwierdzili, że mogą wspólnie, jakby bazując już na biznesach, które wcześniej prowadzili, stworzyć coś większego. W ten sposób powstała w 2003 roku firma N-Computing. Działamy globalnie, posiadamy biura częściowo deweloperskie, częściowo sprzedażowe w Korei, w Indiach, w Polsce. W Polsce mamy 3 biura, tak? W Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, gdzie odbywa się w tej chwili większość developmentu naszych produktów. Centrala w Stanach Zjednoczonych, biura również w Ameryce Łacińskiej. Tak więc oferujemy nasze produkty w zasadzie na całym świecie. No, podobno mamy 120 pracowników. Ja tego nie liczyłem, tak? No, swego czasu firma pozyskała $75 milionów z funduszy Venture Capital na rozwój naszych produktów. Mamy w zespołach osoby, które mają doświadczenie w projektowaniu zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Więc kluczową, powiedzmy, częścią naszych rozwiązań jest właśnie oprogramowanie, natomiast wiele rozwiązań sprzętowych tworzymy również sami. No, jest to kooperacja często wykorzystujemy sprzęt oferowany przez firmy trzecie, natomiast pewne elementy sprzętowe projektujemy sami. Jako że działamy i oferujemy nasze produkty globalnie, mamy klientów w ponad 100 krajach świata, ponad 5 milionów zainstalowanych urządzeń. Pewne szacunki pozwalają nam wierzyć, że nawet do 20 milionów użytkowników codziennie używa naszych technologii. Tak jak powiedziałem, jesteśmy firmą, która oferuje rozwiązania VDI. Są to rozwiązania częściowo software'owe, częściowo sprzętowe i posiadamy oprogramowanie, które pozwala wielu użytkownikom korzystać z zasobów jednego serwera. Jest to rozwiązanie vSpace Pro, które jest naszym takim właśnie serwerem terminali. Głównie oferowane jest to rozwiązanie klientom sektora edukacyjnego oraz małym przedsiębiorstwom. To oprogramowanie, tak jak powiedziałem, pozwala dzielić zasoby jednego komputera, jednego serwera pomiędzy wielu użytkowników. Opracowaliśmy własny protokół prezentacyjny, który jest jakby zoptymalizowany pod kątem multimediów na przykład, co jest istotne właśnie w edukacji, stąd to rozwiązanie właśnie jest często przez klientów sektora edukacyjnego stosowane. Częścią oprogramowania vSpace Pro jest również konsola, która na małą skalę pozwala zarządzać urządzeniami dostępowymi, dedykowanymi właśnie dla tych serwerów vSpace. Jest to oprogramowanie, które pozwala uruchamiać czy dostarczać sesje terminalowe zarówno z środowiska Windows, jak i Linux. Optymalizacja pod kątem multimediów opiera się o technologię vCast, która umożliwia strumieniowe przesyłanie właśnie multimediów do urządzenia wyświetlającego, dzięki czemu jesteśmy w stanie znacznie poprawić skalowalność takiego serwera, dlatego że ta pracochłonna, powiedzmy, sprawa związana z przetworzeniem multimediów nie odbywa się na serwerze, a odbywa się na klientach, na urządzeniach dostępowych. Drugim z naszych software'owych rozwiązań jest Verde VDI. To jest takie, no, powiedziałem, pełnokrwiste rozwiązanie, gdzie użytkownicy dostają sesje w odizolowanych maszynach wirtualnych. Czyli no, jest to też sposób jakby dzielenia zasobów centralnej maszyny pomiędzy wielu użytkowników. Natomiast tak jak w przypadku serwera vSpace, wiele osób pracuje w jednej instancji systemu operacyjnego, gdzie działają ich sesje. Tak tutaj w przypadku rozwiązania Verde VDI najpierw uruchamiamy maszyny wirtualne i w każdej z tych maszyn działa osobna i dedykowana dla danego użytkownika instancja systemu operacyjnego. Tym razem jest to wersja desktopowa, nie serwerowa systemu. Każdy użytkownik otrzymuje osobną, odizolowaną sesję w takiej desktopowej właśnie instancji systemu operacyjnego Windows lub Linux. Inną opcją oferowaną przez to rozwiązanie Verde VDI jest możliwość również kierowania przychodzących sesji do fizycznych komputerów. To jest opcja, która jest wykorzystywana właśnie na przykład po to, żeby udostępnić użytkownikom możliwość pracy zdalnej, na przykład pracy z domu.
na komputerach stacjonarnych, które na przykład zostały w siedzibie firmie. I najnowszą opcją łączoną do tego rozwiązania Verde VDI, którą się interesuje wielu naszych klientów, jest możliwość udostępnienia bezpiecznej przeglądarki internetowej. Tak naprawdę po to, żeby użytkownik taką bezpieczną przeglądarkę uzyskał, uruchamiana jest też instancja właśnie maszyny wirtualnej, tym razem maszyny właśnie Linuxowej, z której publikowana jest przeglądarka i ona jest dostarczona użytkownikowi. Jeżeli chodzi natomiast o urządzenia, to rozwijamy przede wszystkim oprogramowanie właśnie, które robi z urządzenia zarówno w architekturze Intel, czy też w architekturze ARM urządzenie dostępowe. Częściowo opieramy się o sprzęt, który dostarczają nam zewnętrzni producenci, a jak pokażę na następnym slajdzie, też mamy w ofercie urządzenia, które stworzyliśmy sami. Niezależnie od tego, czy jest to platforma ARM i tutaj bardzo chętnie wykorzystujemy i bardzo blisko współpracujemy z Fundacją Raspberry Pi i właśnie wykorzystujemy urządzenia Raspberry Pi, czy też gdy jest to urządzenie Intel, w jednym i w drugim wypadku na takim urządzeniu działa nasz firmware, nasz system operacyjny bazujący na Linuxie, który zapewnia tą niezbędną funkcjonalność urządzenia dostępowego użytkownikowi. Tym systemem, który dostarczamy, który tworzymy, jest nasz LeafOS. To jest system, pierwotnie mówiliśmy dla dowolnych urządzeń z procesorem Intel w architekturze x86 64-bitowej. Tak naprawdę to, co mamy na platformie Raspberry Pi, to jest też wariant systemu LeafOS, dostosowany po prostu do specyfiki tych urządzeń. Wszystkie nasze urządzenia, tudzież ten system, który dla wszystkich naszych urządzeń jest tworzony, jest optymalizowany pod takim właśnie kątem, żeby zapewnić jak najlepsze działanie sesji użytkownika na platformach VDI różnych dostawców. I wspieramy tutaj rozwiązania VDI Microsoftu, czyli klasyczny Remote Desktop Services, usługi pulpitu zdalnego. Obsługujemy Microsoftowy Azure Virtual Desktop. Wspieramy Citrixa, gdzie dostęp do Virtual Apps and Desktops jak najbardziej jest możliwy. VMware'a, czyli obecnie Omnisę z ich rozwiązaniem Horizon oraz oczywiście nasze rozwiązania VDI, o których mówiłem na poprzednim slajdzie, vSpace Pro i Verde VDI. Wszystkie urządzenia, które oferujemy, mogą być w szybki i prosty sposób zarządzane przez nasze rozwiązanie do konfigurowania zdalnego urządzeń, czyli PMC Endpoint Manager. Jeżeli chodzi o urządzenia dostępowe dla systemów vSpace, czyli właśnie tych, które bardzo chętnie są wykorzystywane przez klientów sektora edukacyjnego, to takim urządzeniem, o którym nie mówiłem na poprzednim slajdzie, bo to jest właśnie urządzenie zaprojektowane, można powiedzieć, przez nas i tylko pod kątem właśnie środowisk vSpace produkowany, jest ten Computing L400. To jest następca urządzenia L300, które prawdopodobnie znacie, bo swego czasu był to podstawowy terminal przez nas oferowany. Sprzedawany był w masowych ilościach, szczególnie na rynkach azjatyckich. Tam szły tego dziesiątki tysięcy, można wręcz powiedzieć. I L400 jest następcą, który na oko wygląda tak samo, dokładnie ta sama obudowa. To zostało specjalnie w ten sposób zaprojektowane. Natomiast wnętrze jest o wiele nowsze. To urządzenie oferuje znacznie lepszą wydajność, dzięki czemu można w nim obsługiwać te nasze najnowsze technologie, których produkt L300 w przeszłości nie obsługiwał, typu na przykład właśnie strumieniowane obsługiwanie multimediów. Tak naprawdę nie jest istotne, jakie są jego właściwości sprzętowe. Ma czterorodzeniowy procesor ARM, tak? Ma szybki Ethernet, rozdzielczość do jakiejś tam 2K obsługiwaną. Są to możliwości sprzętowe, które po prostu są wystarczające do tego, żeby sesje w systemie vSpace działały na tym urządzeniu wydajnie. Chociaż jest to urządzenie dedykowane dla środowisk vSpace, również może być zarządzane przez PMC Endpoint Manager. Jeżeli chodzi o urządzenia bazujące na platformie Raspberry Pi, to jest ich więcej i w tej chwili wykorzystujemy Raspberry Pi 3B+ jako platformę i Raspberry Pi 4B. Pracujemy nad kolejnym
modelem, który wejdzie do sprzedaży prawdopodobnie w styczniu, który będzie bazował na Raspberry Pi 5. Tutaj mamy większe zróżnicowanie jakby tego, co każde z tych urządzeń może czy potrafi robić. Każde z naszych urządzeń posiada klienta vSpace właśnie po to, żeby łączyć się z środowiskiem nComputing vSpace Pro. A dalej idąc, w zależności od modelu, różni klienci są wbudowani, różne protokoły są obsługiwane. W Raspberry Pi 4, jak zapewne wiecie, ma największe możliwości sprzętowe, stąd też to wsparcie dla różnych lokalnych aplikacji jest tutaj najszersze. I jakby pomiędzy RX RDP Plus bazującym na Raspberry Pi 3 BE Plus a RX 420 RDP różnica jest taka, że w RX 420 RDP mamy również wbudowaną przeglądarkę Chromium oraz mamy de facto możliwość do pewnego stopnia uruchamiania innych aplikacji Linuxowych odpowiednich dla tej platformy. Urządzeniem dosyć ciekawym, o którym powiem więcej na następnej prezentacji, jakby poświęconej w szczegółach różnym produktom w styczniu, jest RX 420 vSpace. On wykorzystuje ten fakt, że Raspberry Pi 4B Plus posiada 2 wyjścia wideo, więc można podłączyć oczywiście 2 monitory. I jest to produkt zdefiniowany w tak sprytny sposób, że podłączając do niego 2 monitory oraz 2 klawiatury i 2 myszki, jesteśmy w stanie na nim uruchomić 2 sesje vSpace dla 2 niezależnych użytkowników. Czyli tak naprawdę korzystając z jednego urządzenia, 2 osoby mogą pracować w 2 osobnych, niezależnych sesjach na systemie vSpace Pro. Jeżeli chodzi o urządzenia bazujące na procesorach Intel i podobnych, to tutaj mamy w ofercie obecnie nowy model, który zastąpił poprzedni AX502, poprzedni AX500. Nowy model nazywa się AX502. Jest to uniwersalne urządzenie dostępowe, gdzie wspierane są wszystkie jakby możliwe środowiska, oprócz tych, które już wymieniłem, czyli Microsoft Citrix, VMware i nasze własne. Tutaj jest również wbudowany klient Amazon Workspaces, a kolejne wersje oprogramowania firmowego, czyli de facto systemu LeafOS, który na tych urządzeniach jest preinstalowany. Kolejne rodzaje środowisk VDI będą wspierane dzięki temu, że dodamy, czy planujemy dodać i dodamy kolejnych klientów dla innych środowisk VDI. Tak jak powiedziałem, to jest urządzenie z architekturą Intel, też posiada jakiś tam 4-rdzeniowy procesor, większą ilość pamięci, 8 GB w tym wypadku, gigabitowi Ethernet, Wi-Fi pracujący na częstotliwości 2,4 GHz czy 5 GHz. I co istotne, preinstalowany jest na tym urządzeniu właśnie system LeafOS z dożywotnią licencją. Na temat systemu LeafOS warto wiedzieć trochę więcej. Tak? Jest to nasz dedykowany, bazujący na Linuxie Ubuntu system operacyjny dla naszych urządzeń dostępowych. Specjalnie przygotowany i zoptymalizowany pod kątem bezpieczeństwa system operacyjny. Obsługuje Secure Boot, jeśli jest to dla kogoś istotne, tak, czyli jest podpisany shim, tak zwany bootloader, kernel i tak dalej, dzięki czemu klient ma pewność, że system operacyjny, który działa na urządzeniu, nie został przez nikogo zmanipulowany. Wszelkie rodzaje komunikacji, które wykorzystuje, czy wykorzystują aplikacje zawarte w systemie LeafOS, są szyfrowane. Tak jak powiedziałem, wbudowani są klienci dla środowisk VDI Microsoftu, czyli protokół RDP jest obsługiwany dla dostępu do usług pulpitu zdalnego. Specjalna wersja protokołu RDP jest obsługiwana dla dostępu do środowiska Microsoft Azure Virtual Desktop, również korzystające z tych samych protokołów środowiska Windows 365, Cloud PC czy niewymieniony tutaj Frontline też są obsługiwane, tak? Klienci Citrixa, VMware czy Omnisa, Amazona, nasz i kolejne w planie, tak? Jest wbudowana przeglądarka Chromium, jest wbudowany lokalny Linuxowy klient Zoom i możliwość uruchomienia aplikacji Microsoft Teams również lokalnie, bez konieczności wcześniejszego logowania się do środowiska VDI.
Co istotne, ten system jest elastyczny, tak? Czyli oprócz tych wbudowanych aplikacji jest możliwość uruchamiania innych aplikacji systemu Linux i również instalowania tak zwanych rozszerzeń naszego systemu LeafOS. Mamy mechanizmy, które pozwalają dostarczyć specjalnie spaczkowane, przygotowane aplikacje, których normalnie w tym systemie nie ma. A jeżeli któryś nasz klient potrzebuje czegoś specyficznego, co istnieje dla Linuxa, jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu właśnie takiego pakietu, który potem może być automatycznie, czy poprzez nasze właśnie oprogramowanie zarządzające PMC Endpoint Manager dostarczone do urządzeń działających z systemem LeafOS i udostępnione użytkownikom. No, wszelkie urządzenia peryferyjne są oczywiście obsługiwane zarówno przez aplikacje lokalne, jak i jest możliwość przekierowania tych urządzeń w zoptymalizowany sposób do sesji terminalowych. Obsługujemy sieci Ethernet i bezprzewodowe, również typu Enterprise. Mamy wbudowanych kilka typów klientów VPN. No wszystko po to, żeby umożliwić właśnie zdalną pracę w przeróżnych środowiskach z dostępem zapewnianym w przeróżny sposób. Co istotne, ten system LeafOS może zostać wykorzystany jakby do tego, żeby zmienić przeznaczenie istniejących urządzeń, niekoniecznie permanentnie, może tymczasowo. W taki sposób, że jest możliwość uruchomienia tego systemu w trybie live, czyli po prostu zabutowania dowolnego komputera z pendrive'a z preinstalowanym właśnie tym naszym systemem LeafOS i wykorzystania pełni możliwości tego systemu bez de facto zmieniania czegokolwiek na dyskach twardych tego właśnie komputera. Czyli osoba, która pracuje na przykład z domu, może swój własny domowy komputer uruchomić pod kontrolą tego właśnie systemu LeafOS. Co więcej, ten system w tym momencie będzie zarządzany zdalnie, nawet jeżeli on znajduje się u kogoś w domu, przez naszego Endpoint Managera, przez PMC. I taki użytkownik może w środowisku zdefiniowanym przez dział IT pracować sobie zdalnie, po czym po zakończeniu pracy może ten pendrive odmontować i ponownie uruchomić komputer pod tym systemem, który wcześniej był na nim zainstalowany. To, co użytkownik systemu LeafOS, a i również innych urządzeń, to znaczy tak, systemu LeafOS, który jest systemem operacyjnym urządzeń AX500, AX502 i również urządzeń bazujących na Raspberry Pi, to co użytkownik dostaje na ekranie może wyglądać chociażby w ten sposób, tak? Konfigurując zestaw aplikacji, określamy, gdzie aplikacja będzie się pojawić, czy jest to ogólna centralna lista wyświetlana w formie tak zwanego Application Launchera, czy te ikony aplikacji mają się pojawić na pulpicie użytkownika, czy również w menu Start, które tutaj nie jest akurat na screenshocie otwarte. Mamy tutaj pełną swobodę, tak? W momencie, kiedy dany klient, na przykład klient RTP czy Citrix, on po uwierzytelnieniu użytkownika enumeruje zasoby, które, czyli te publikowane aplikacje, pulpity, do których użytkownik może uzyskać dostęp, też jesteśmy w stanie określić, czy one się pojawią jako skróty na pulpicie, czy pojawią się w osobnym oknie jako lista, czy pojawią się w menu Start, a może pojawią się we wszystkich tych trzech miejscach. Tutaj mamy jakby pełną swobodę decydowania o tym, w jaki sposób te właśnie aplikacje oraz zasoby przez nie udostępniane będą prezentowane użytkownikom. To, czy aplikacje będą startować automatycznie, czy nie będą, tak? To, co będzie się działo po zakończeniu takiej aplikacji, czy ona będzie restartowana, czy po prostu nic się nie będzie działo, czy może system zostanie zamknięty. To wszystko jakby jesteśmy w stanie tutaj definiować po to, żeby dostosować po prostu zachowanie takiego urządzenia działającego pod kontrolą tego systemu w pełni do potrzeb użytkowników, tudzież do preferencji działu IT. Jeśli chodzi o zarządzanie, jest to bardzo istotna jakby część całości, tak? W dużych środowiskach w szczególności jest to istotne. No, zarządzanie urządzeniami jest funkcjonalnością, która się nierozerwalnie wiąże z samym urządzeniem. Bez możliwości efektywnego zarządzania na odległość urządzenia dostępowe nie oferowałyby tej przewagi, jaką oferują nad komputerami osobistymi. Aby efektywnie zarządzać naszymi urządzeniami, stworzyliśmy właśnie system PMC Endpoint Manager, który jest systemem po pierwsze prostym we wdrożeniu, tak? Dlatego że dostarczamy go w formie
tak zwanego wirtualnego appliance'u, czyli maszyny wirtualnej, którą do praktycznie dowolnego hypervisora możemy sobie wgrać i uruchomić. No, wspierane są wszystkie powszechnie uznawane hypervisory oraz również jest możliwość uruchomienia instancji tego systemu w chmurze Azure. Istnieje w Azure Marketplace gotowy do użycia appliance właśnie, który można sobie załadować i uruchomić. Urządzenia, które są zarządzane przez PMC Endpoint Manager, mają możliwość automatycznego wykrycia adresu, pod którym się ten Endpoint Manager znajduje, więc jesteśmy w stanie zapewnić pełną automatyzację podłączania urządzeń do PMC Endpoint Managera, a w momencie, gdy PMC Endpoint Manager rozpoznaje urządzenie, jest w stanie natychmiast i automatycznie wysłać do urządzenia odpowiednie ustawienia. Sposób, w jaki grupowane są urządzenia w PMC Endpoint Managerze, odpowiadać może strukturze fizycznej sieci klienta. W szczególności jest to istotne w przypadku dużych organizacji, gdzie istnieją filie, oddziały, użytkownicy pracujący w różny sposób, łączący się z domów, podróżujący i tak dalej. Takie wszystkie urządzenia można odpowiednio pogrupować, dzieje się to automatycznie i automatycznie mogą być dostarczane właściwe ustawienia. Nie ma znaczenia przy tym, że te urządzenia mogą być w sieciach za routerami, które transferują adresy. Cała komunikacja z PMC Endpoint Managerem odbywa się po jednym szyfrowanym połączeniu. Jest to port 443, wykorzystywany przez bezpieczne połączenia webowe. Nic więcej nie jest potrzebne. Nawet do tego, żeby osoba, tudzież administrator, tudzież osoba świadcząca wsparcie techniczne mogła przejąć za zgodą użytkownika widok jego ekranu. Tak? Żadne dodatkowe porty nie muszą być otwierane. Wszystko w ramach jednego połączenia zarządzającego się odbywa i nawet zdalna kontrola nad ekranem na sesję użytkownika jest możliwa z poziomu PMC Endpoint Managera. To jest wstęp, no więc nie chcę wchodzić bardziej w szczegóły dotyczące produktów. Chcemy 2 kolejne sesje jakby temu poświęcić. W każdym razie wykorzystanie centralizacji, wykorzystanie urządzeń typu cienki klient, no niesie na pewno korzyści dla klientów końcowych. No te rzeczy, o których już mówiłem we wstępie, tak, na pewno zwiększone bezpieczeństwo systemów przez to, że mamy jedno centralne miejsce, gdzie odbywa się przetwarzanie danych, gdzie działają aplikacje użytkowników, tak. Na pewno klient końcowy, jego dział IT będzie w stanie znacznie szybciej dostarczyć odpowiednie aplikacje dowolnie dużym grupom użytkownikom. Dzięki temu, że systemy są scentralizowane, że nie ma potrzeby często osobistego odwiedzania wielu rozproszonych komputerów, administracja, koszt utrzymania takiego środowiska na pewno będzie dużo niższy. Przez to, że urządzenia terminalowe są mniejsze, zużywają mniej energii, również koszty zużycia energii elektrycznej mogą zostać dzięki temu ograniczone. Na pewno, tak jak powiedziałem, dzięki temu, że jesteśmy w stanie dostarczyć dowolnie nowoczesne środowisko informatyczne i dowolnie nowoczesne aplikacje użytkownikowi, niezależnie od tego, jakiego typu urządzenia końcowego użytkownik używa, no jesteśmy w stanie dłużej wykorzystywać ten sprzęt, który już posiadamy. To jest na pewno dobry argument dla klienta końcowego. Gotowość do wykorzystywania środowisk VDI hostowanych w chmurze, no jak najbardziej. To jest urządzenie terminalowe, dla niego jakby nie jest istotne, gdzie fizycznie znajduje się serwer, środowisko wirtualizacji, do którego łączy się użytkownik. W przypadku, gdy istnieje konieczność zapewnienia użytkownikom pracy zdalnej, no na pewno tego typu rozwiązanie jest dobre, gdyż pozwala w bezpieczny sposób właśnie taki dostęp zapewnić. Natomiast na pewno również integratorzy systemów informatycznych, czy też dostawcy usług są również w stanie zyskać na tym, że oferują tego typu rozwiązania. Mogą na przykład świadczyć opiekę systemową przy znacznie niższych kosztach, bo łatwiej jest na pewno utrzymywać, czy administrować zdalnie, czy wspierać system, który jest centralizowany, a nie system, który jest rozproszony. Jeżeli chodzi o świadczenie usług, to nawet wiemy od naszych partnerów z różnych stron świata, że bardzo często oni przyjmują na siebie na przykład rolę
tego usługodawcy, który utrzymuje na przykład system PMC po to, żeby zdalnie zarządzać urządzeniami swoich klientów. Tak? Urządzenia mogą być w siedzibach firm, natomiast system zarządzający może być utrzymywany przez właśnie takiego dostawcę usług IT. Czyli podsumowując, co trzeba pamiętać, Firman Computing ma ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu urządzeń i systemów pozwalających na wirtualizację komputerowych stanowisk pracy. Tak jak powiedziałem, posiadamy naszych klientów końcowych w ponad 100 krajach, kilka milionów działających urządzeń, znacznie więcej użytkowników. Wynika to z tego, że szczególnie właśnie w edukacji często to samo urządzenie jest tego samego dnia wykorzystywane przez kilka czy kilkanaście nawet osób. Tak? Jesteśmy dostawcą globalnym, który posiada działy sprzedaży na całym świecie. Oferujemy zarówno urządzenia bazujące na architekturze intelowskiej x86 64-bitowej, jak i na platformach ARM, między innymi Raspberry Pi, bo nie tylko, tak jak powiedziałem, urządzenie L400 jest jak naszym własnym projektem. Jesteśmy producentem najsmuklejszych urządzeń, bo rzeczywiście urządzenia Raspberry Pi są wielkości mydelniczki, a posiadają możliwości niewiarygodnie duży, jak dla tak mały gabaryt urządzenia. Tak? Posiadamy w naszej ofercie rozwiązania, które są zoptymalizowane. Nie podkreślałem tego wcześniej, ale optymalizacja dla Microsoft Teams jest czymś, co obsługujemy w środowiskach Citrix, w środowiskach Microsoft Azure Virtual Desktop i usługi pulpitu zdalnego, również w VMware'ze. Wszystkie nasze urządzenia mogą być zarządzane przez Endpoint Manager, niezależnie od tego, czy jest to małe środowisko, czy duże. I co też jest istotne, co myślę, nasi koledzy z Niemiec mogą potwierdzić, mamy elastyczne podejście. Jesteśmy firmą niewielką, więc jesteśmy w stanie reagować szybko. Tak? Zdarzało się nieraz, że w przypadku, gdy kluczową sprawą dla któregoś z klientów było dodanie do produktu określonej funkcjonalności, jeśli było to wykonalne technicznie i przy tym dawało szansę, że również wielu innych klientów będzie mogło skorzystać z danej funkcjonalności, w ciągu kilku tygodni nieraz byliśmy w stanie taką niezbędną funkcjonalność dostarczyć. Także to też myślę, że warto mieć na uwadze. To byłoby mniej więcej tyle tytułem wstępu. Czas mniej więcej odpowiada temu, co było zaplanowane. Więc pytania. Widzę, że się pojawiły pytania na czacie. Ja nie widzę tego czatu, bo sobie pochowałem wszystkie rzeczy, więc jeśli są, to czytaj, myślę, do Bartek i spróbujemy odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Czy oprogramowanie serwerowe vSpace Pro jest dodatkowo płatne, czy jest w cenie urządzenia dostępowego? Czy ja mam odpowiadać, czy mają odpowiadać Jurgen z Mirko? Nie wiem, może lepiej po polsku, nie? No tak. Mirko and Jurgen, the question is whether the vSpace Pro software needs to be paid additionally or if it is included in the price of our access devices. I know it is included, but please confirm just to... That's correct, what you said, Jarek. Okej, czyli mówiąc krótko, oczywiście urządzenia dostępowe, te, które są dedykowane dla środowiska vSpace, czyli L400, RX300 i RX420 vSpace, zawierają w sobie cenę licencji dostępowej dla vSpace Pro. Co więcej, taka licencja również umożliwia zarządzanie tymi urządzeniami przez PMC Endpoint Manager. Jeśli chodzi o inne urządzenia, typu na przykład EX500 czy RX420 RDP, to w nich klient vSpace jest owszem wbudowany, ale licencję na dostęp trzeba kupić osobno, chyba że zostanie zakupiony specjalny wariant urządzenia, który taką licencję posiada. Jurgen, I see you wanted to say something. I additionally explained that there are also devices which do not include the vSpace Pro license like RX420 RDP or X500, but there are variants of those products which also include this license. Is this what you wanted to say? Exactly. Okay. You're reading my thoughts.
Okej. Generalnie, tak jak powiedziałem, urządzenia te podstawowe dedykowane dla środowisk vSpace Pro, czyli L400, RX300 i RX420 vSpace, te licencje posiadają wbudowane. Inne, to zależy od wariantu produktów, w szczególności w przypadku AX500 mamy wariant ten podstawowy, który tej licencji nie posiada, ale jest również wariant, który może tę licencję mieć już wliczoną w cenie. Jest oczywiście trochę droższy wtedy. Okej, widzę kolejne pytanie. Czy używając Windows Server muszę posiadać kale serwerowe? Zgodnie z zasadami licencjonowania serwerów Microsoftu, tak. To jest jasno zdefiniowane w tak zwanej EULI Microsoftu, licencji użytkownika końcowego. Dostęp terminalowy wymaga kali terminalowych dla użytkowników lub dla urządzeń. Okej, idąc jeszcze tutaj tropem tego Windows Server, jak dobrać parametry sprzętowe serwera Windows Server pod instalację terminalową w przypadku N-Computing? Można się posłużyć tą samą metodologią, którą posługujemy się, dobierając parametry serwera pod usługi pulpitu zdalnego. Dlatego, że obciążenie serwera, które powodują sesje vSpace, w najprostszym jakby trybie pracy jest takie samo, czyli w momencie, kiedy pracujemy na przykład z aplikacjami takimi, nazwijmy, biurowymi, no to praktycznie, czy to jest protokół Microsoftowy RDP, czy to jest protokół nasz, to obciążenie powodowane przez aplikację, przez określoną grupę użytkowników jest takie samo, więc Microsoft, tudzież producenci serwerów jak HP czy inni, publikują takie dokumenty, tudzież czasami nawet narzędzia służące do określania czy do skalowania tych serwerów. Natomiast w momencie, kiedy stosowane zostaną technologie, które mamy, a które ograniczają zużycie zasobów, czyli na przykład VCAS, tak, który powoduje, że w momencie od oglądania filmów w przeglądarce to dekodowanie treści multimedialnych odbywa się nie w serwerze, tylko po stronie klienta, no to często jesteśmy w stanie dzięki naszemu rozwiązaniu podłączyć do serwera znacznie więcej użytkowników niż moglibyśmy, gdyby to dekodowanie i renderowanie treści multimedialnych odbywało się po stronie serwera. Dobra, jeszcze jest, widzę, ostatnie pytanie. Czy N-Computing ma w Polsce jakieś duże wdrożenia w biznesie, a nie w edukacji? Ile jest terminali w największej instalacji? Ile jest w największej instalacji stanowisk, przepraszam. W sumie ja mogę też na to pytanie odpowiedzieć z tego, co ja wiem, to znaczy w jakich projektach uczestniczyliśmy. Ewentualnie, jeżeli jest czegoś więcej, to mnie popraw. Z tego co kojarzę, to nasz największy projekt z partnerem to było prawie 3800 stanowisk pod Citrixa w dużym banku. Tak. Jesteście też jedynym dystrybutorem, więc nie ma możliwości, żeby było coś innego, o czym nie wiecie. Więc dokładnie tak jak mówisz, tak? To wdrożenie w banku jest naszym największym wdrożeniem w Polsce. Tutaj mówimy o 1000 stacji. Okej, no tego tam jest, o ile dobrze pamiętam, 3754 pudełek działających na Citrixie. To działa od 5 lat, znaczy działa, nie ma żadnych uwag co do funkcjonalności, ale też z tego co wiem, to z tych 3754 pudełek na Raspberry Pi 3 nie wróciło żadne, także to też pokazuje, że i od strony sprzętowej jest to rozwiązanie niezawodne. Raspberry Pi jest platformą sprawdzoną, tak, uznawaną za dobrą, więc tutaj nie spodziewamy się jakby problemów tego typu.